Uzasadniając swą politykę wobec Ukrainy, Władimir Putin postanowił zmienić się w historyka. W opublikowanym 30 czerwca 2021 roku artykule zatytułowanym „O historycznej jedności Rosjan i Ukraińców” prezydent Rosji postawił kilka, powiedzmy, dość oryginalnych tez. Argumentował on, iż Rosja posiada ponad 1000-letnią historię, podczas gdy historia ukraińska zaczęła się dopiero po rewolucji październikowej. Twierdził on ponadto, iż przedtem nie było mowy o narodzie ukraińskim, lecz jedynie o trójjedynej Rosji, w której Białorusini, Ukraińcy, czy też inaczej Małorusini, oraz Rosjanie, czy też inaczej Wielkorusini, stanowili jedność. Mówił też, iż ziemie Białorusi i Ukrainy były od zawsze historycznie związane z Rosją. Zapraszam więc na materiał, w którym za pośrednictwem map przyjrzymy się tym tezom, aby sprawdzić, czy i na ile są one prawdziwe. Historię regionu omówimy chronologicznie, zaczynając od IX wieku. Na mapie widzimy więc ziemie zamieszkane przez Słowian wschodnich. Podzieleni oni byli wtedy na liczne plemiona, które posiadały tą samą kulturę, wierzenia i język. W okresie tym zapewne wciąż niewiele różnili się także od Słowian zachodnich czy południowych. Jak widać, zamieszkiwali oni głównie na ziemiach dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, a nie Rosji. Założona 300 lat później Moskwa leżała poza tym słowiańskim terytorium. Ziemię na północy zamieszkiwały ludy ugrofińskie, na zachodzie bałtyckie, a na południu dzisiejszej Ukrainy i Rosji dominowały koczownicze ludy stepowe. Historia Rosji, Ukrainy i Białorusi zaczyna się w drugiej połowie IX wieku. Wtedy to na północy pojawił się pewien Wareg imieniem Ruryk. Waregowie byli kupcami i poszukiwaczami przygód pochodzącymi ze Skandynawii, którzy przemierzali wtedy m.in. rzeki takie jak Dniepr czy Wołga, zmierzając ich nurtem na południe. Ruryk koniec końców zjednoczył pod swymi rządami wschodniosłowiańskie plemiona. Początkowo jego stolicą był Nowogród Wielki, jednak w roku 882 przeniesiono ją do Kijowa. Państwo to nosiło nazwę Rusi, a konkretnie w późniejszej historiografii, nawet rosyjskiej, Rusi Kijowskiej. Założona przez Ruryka dynastia, zwana Rurykowiczami, przyjęła z czasem słowiański język i obyczaje. Jego prawnuk Włodzimierz Wielki poślubił około 988 roku bizantyjską księżniczkę i przyjął chrzest w obrządku wschodnim. Wkrótce potem nową religię wprowadził także u swych ruskich poddanych. Mamy więc pod koniec X wieku państwo ze stolicą w Kijowie i z ludnością o tym samym języku i religii. Władimir Putin miał więc rację, mówiąc o ponad 1000-letniej historii Rosji, jednak Ruś Kijowska nie była Rosją. Ukraińcy i Białorusini mogą z równie silnym uzasadnieniem także śledzić swą historię od tego państwa. Wskutek późniejszych zmian politycznych i terytorialnych różnice te wykształciły się dopiero w kolejnych wiekach. Okres Rusi można by więc traktować jako pień drzewa, z którego dopiero później wyrosły konary Rosji, Ukrainy i Białorusi. Z pokolenia na pokolenie dynastia Rurykowiczów się rozrastała, zaś liczni synowie władców domagali się władzy. Państwo to uległo z czasem podziałowi na mniejsze księstwa. Zasiadający w Kijowie wielki książę wciąż posiadał nad nimi władzę zwierzchnią, która jednak z czasem stawała się coraz słabsza. Na mapie widzimy sytuację na początku XII wieku. Tak jak mówiłem wcześniej, tereny południowej Ukrainy i Rosji oraz Krym zdominowane były wtedy przez stepowych nomadów. Wyjątek stanowiło tu jedynie księstwo Tmutarakaniu. Rusini dokonywali także ekspansji w kierunku niegościnnych ziem północnych. W okresie tym mieliśmy także do czynienia z początkowym przesunięciem politycznego centrum właśnie na tę ziemię. W 1169 roku wielki książę Andrzej Bogolubski przeniósł bowiem stolicę z Kijowa do Włodzimierza w północno-wschodniej Rusi. Z okresu tego pochodzi także pierwsza wzmianka o Moskwie. Wymieniona była po raz pierwszy w 1147 roku jako pewna pomniejsza osada. Przechodzimy teraz do pierwszej połowy XIII wieku i bardzo ważnego wydarzenia, jakim było pojawienie się Mongołów. Koalicja ruskich książąt została przez nich pokonana i zmuszona do płacenia trybutu. Losu tego uniknęło jedynie księstwo nowogródzkie. Mongolscy chanowie Złotej Ordy mieli ostateczny wpływ na mianowanie wielkich książąt, którzy to mieli obowiązek zbierać daninę od innych ruskich książąt i dostarczać ją Mongołom. Inwazja ta przyczyniła się także do upadku Kijowa, który jeszcze bardziej zatracił wtedy na znaczeniu.
Z Kijowa do Włodzimierza przeniesiono wtedy m.in. siedzibę prawosławnej metropolii. Rosło więc znaczenie Rusi Północno-Wschodniej. Jednak co ciekawe, mieliśmy także w tym czasie inny kierunek polityczny na południowym zachodzie. Doszło tam bowiem do połączenia księstw halickiego i wołyńskiego, które to powoli zaczęło zyskiwać na znaczeniu. Panujący tam założyciel Lwowa, książę Daniel, wchodził w sojusze i związki dynastyczne z Polakami i Węgrami, usiłował także zrzucić mongolskie jarzmo, choć bez powodzenia. Co ciekawe, został on koronowany przez legata papieskiego na jedynego w historii króla Rusi, czego dokonano w 1253 roku. Warunkiem tego miało być zawarcie unii kościelnej z Rzymem, do czego jednak koniec końców nie doszło. W okresie tym zapewne Rusinów wciąż łączył język, kultura i religia. Widzimy jednak także, iż politycznie zaczęły rysować się pewne różnice. Przenosimy się w tej chwili do XIV wieku i jak widać na mapie, troszkę się porobiło. Osłabione księstwa ruskie centralnej i południowej Rusi zaczęły być jedno po drugim opanowywane przez pogańskich Litwinów, którzy to skutecznie przepchnęli strefę wpływów Złotej Ordy. Bałtyjscy najeźdźcy nie narzucali jednak podbitej ludności swych wierzeń czy języka. Wręcz przeciwnie, najczęściej przyjmowali oni język ruski oraz prawosławny chrzest. Z kolei Ruś Czerwona została włączona przez Kazimierza Wielkiego do Polski. Był to efekt związków dynastycznych z książętami halicko-wołyńskimi. Tutaj mieliśmy już utworzenie katolickich struktur kościelnych, a także pewne wpływy kultury i języka polskiego. Niektórzy bojarzy przyjmowali bowiem chrzest oraz nowy język, zaś do miast migrowali polscy mieszczanie. Północny wschód Rusi wciąż był pod mongolskim jarzmem, jednak także i tutaj doszło do pewnych zmian. Moskwa stała się wtedy bardzo dużym miastem i stolicą nowego księstwa. Do połowy XIV wieku stała się najważniejszym centrum Rusi Północno-Wschodniej, przewyższając znaczeniem dotychczasową siedzibę wielkich książąt we Włodzimierzu. Wielkie księstwo, czy też państwo moskiewskie, zaczęło zajmować terytoria sąsiednich księstw, w tym włodzimierskiego. Do miasta przeniesiono także siedzibę metropolii. Ludność dawnej Rusi kijowskiej zapewne wciąż niewiele się od siebie różniła, jednak to właśnie wtedy, z racji politycznej izolacji, różnice te mogły zacząć się kształtować. Z rusińskiego pnia zaczęły więc powoli wyrastać białoruskie, ukraińskie i rosyjskie gałęzie. Historia Rusi dobiegała więc powoli końca, zaś na północnym wschodzie, z centrum w Moskwie, zaczynała się historia Rosji. Kolejna mapa, tym razem z połowy XVI wieku. Państwo moskiewskie zrzuciło zależność wobec Złotej Ordy oraz skonsolidowało władzę nad północnymi ruskimi ziemiami, w tym nad największym rywalem, Republiką Nowogrodzką. Wielki książę Iwan IV ogłosił się w 1547 roku carem Wszechrusi. Od tej pory w historiografii zaczyna się określać państwo moskiewskie jako Rosję. Proklamacja ta odwoływała się do tradycji upadłego Imperium Bizantyjskiego. Car miał być więc ekwiwalentem cesarza, zaś Moskwa trzecim Rzymem. Carowie rościli sobie prawa do reszty dawnej Rusi i choć w konflikcie z Litwą opanowali część tych ziem, m.in. Smoleńsk, to jednak był to dość ograniczony sukces. Wielkie Księstwo Litewskie było bowiem połączone unią personalną z Królestwem Polski, stając się dość trudnym do pokonania rywalem. Jak widać, granica litewsko-rosyjska z tego okresu pokrywa się niemal z granicami współczesnymi. Widać więc, że sytuacja polityczna sprzed 500 lat odcisnęła swoje piętno. Co zaś się tyczy Złotej Ordy, to państwo to podupadło, dzieląc się na serię pomniejszych chanatów. Najsilniejszy z nich, Hanat Krymski, wciąż pozostawał dość groźny, najeżdżając regularnie na Moskwę. Tatarzy zajmowali wtedy stepy wschodniej i południowej Ukrainy, w tym Półwysep Krymski. Spójrzmy teraz na sytuację z 1620 roku. Połączone Unią Lubelską Polska i Litwa odepchnęły Rosję, odzyskując Smoleńsk. Jednocześnie terytorium dzisiejszej Ukrainy zostało przekazane koronie polskiej, zaś przy Litwie pozostały jedynie tereny Białorusi. Raz jeszcze widzimy, że granice te niemal pokrywają się z granicami współczesnymi. Na terenach południowo-wschodniej Rzeczpospolitej pojawiła się tymczasem nowa grupa, zwana Kozakami. Zamieszkiwali oni dzikie stepowe pogranicze, służąc jako bufor chroniący państwo przed tatarskimi najazdami. Kozacy sami także przeprowadzali rajdy, nękając m.in. posiadłości tureckie nad Morzem Czarnym. Żyli oni w społecznościach zarządzanych wojskowo
i cieszyli się sporymi wolnościami i autonomią. Wystawiali także Rzeczpospolitej oddziały wojskowe. Kozacy nie byli jednak narodowością, lecz grupą społeczną. Rekrutowali się głównie spośród zbiegłych z terenów Ukrainy ruskich prawosławnych chłopów, choć mogły być tam także inne grupy, m.in. Polacy. Tymczasem Rosja rozpoczęła serię podbojów państw tatarskich. Kierując się w dół rzeki Wołgi, opanowali oni Kazań, Astrachań oraz pozostałości Złotej Ordy, docierając aż do podnóży Kaukazu. Rozpoczęli także eksplorację terenów syberyjskich na wschód od gór Ural. Carowie także korzystali z usług kozaków i w tym przypadku byli to kozacy dońscy, działający m.in. na terenach dzisiejszego Donbasu. W przeciwieństwie do kozaków zaporowskich mieli oni jednak dużo mniejszą autonomię. Co zaś się tyczy Hanatu Krymskiego, to popadł on w zależność wobec Turcji osmańskiej, która przejęła część miast i fortec nad Morzem Czarnym, m.in. na południu Krymu. Inkorporacja terenów ruskich do korony polskiej gwarantowała tamtejszej szlachcie prawo do posługiwania się językiem ruskim, jednak z biegiem czasu przejmowała ona powoli polski język, obyczaje, a także katolicką religię. Nie był to jednak efekt jakiejś polityki polonizacyjnej, po prostu znając język polski, mogli oni posiąść dużo większe polityczne wpływy. Zmiany te zachodziły więc w sposób naturalny i aspiracyjny. To jednak doprowadziło do pewnych napięć. Polskojęzyczna szlachta w systemie pańszczyźnianym wyzyskiwała chłopów, którzy byli przeważnie prawosławnymi Rusinami. Choć prawo gwarantowało także w teorii równe prawa całej szlachcie, to jednak szlachta ruska, która się nie spolonizowała, czuła się marginalizowana. Nie pomogły także próby przeciągnięcia prawosławnych hierarchów pod zwierzchnictwo papieża w formie Unii Brzeskiej. Było to postrzegane przez Rusinów bardzo negatywnie. Napięcia te wykorzystali kozacy, którzy to z różnych przyczyn, głównie ograniczania ich swobód, popadli w konflikt z władzami Rzeczpospolitej. W XVI i XVII wieku miejsce miało kilka powstań kozackich, które przeważnie rozlewały się na ruskie terytoria korony. Wykorzystując te rosnące napięcia, kozacy zachęcali do buntu prawosławnych rusińskich chłopów, którzy zasilali ich szeregi. Najgroźniejszym z tych buntów była rebelia Bohdana Chmielnickiego. Omawiając ten okres, należy jednak zaznaczyć, że pomiędzy ludnością późniejszej Ukrainy i Rosji były już wtedy pewne różnice. Były to m.in. różnice językowe. W Moskwie wciąż przechowywane są listy pisane wtedy przez kozaków do cara, które, co ciekawe, przetłumaczono i przepisano w dwóch wersjach. Prawosławna ludność korony nie określała się ponadto mianem Rosjan czy Moskwitów, lecz Rusinów. Odrębność podkreślały także struktury kościelne. Prawosławni biskupi z terenów Rzeczpospolitej nie byli zależni wobec patriarchy moskiewskiego. Były to więc wciąż bardzo podobne do siebie ludy, z bardzo podobnym językiem, jednak wskutek politycznej izolacji i odmiennej historii, już wtedy, a więc w XVII wieku, można by te dwie grupy rozdzielić. Tak jak przed chwilą mówiłem, powstanie Bohdana Chmielnickiego z połowy XVII wieku było największym kozackim powstaniem. Buntownicy spustoszyli tereny dzisiejszej Ukrainy, rekrutując do swych szeregów rusińskich chłopów oraz biorąc na cel katolicki kler oraz polską szlachtę i mieszczan. Powstanie to było udane. Aby jednak ugruntować sukces i zabezpieczyć się przed Rzeczpospolitą, kozacy przeszli na stronę Rosji, poddając się oficjalnie władzy cara. Terytorium utworzonego w ten sposób hetmanatu kozackiego objęło wschodnią Ukrainę na lewym brzegu Dniepru wraz z Kijowem. W myśl ugody perejasławskiej posiadali oni także sporą autonomię, a także gwarancję swobód, która po raz kolejny podkreślała ich odmienność i niezależność. Rosja z czasem jednak ograniczała te przywileje, co doprowadzało do kolejnych buntów. Na przykład podczas Wielkiej Wojny Północnej na początku XVIII wieku kozacy z Iwanem Mazepą na czele przeszli na stronę Szwecji. Hetmanat kozacki przetrwał aż do czasów Katarzyny Wielkiej w połowie XVIII wieku, kiedy to został zlikwidowany. Wracając jednak do tezy Władimira Putina, historia wschodniej Ukrainy pod panowaniem rosyjskim zaczęła się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Odrębność terenów późniejszej Ukrainy podkreślał także projekt tzw. Unii Chadziackiej. Zakładał on utworzenie trzeciej części składowej na ziemiach ruskich, które posiadałyby autonomię i własne urzędy. Do powstania Rzeczpospolitej Trojga Narodów koniec końców jednak nie doszło.
Pod koniec XVIII wieku miejsce miały rozbiory Polski i dopiero wtedy większość terenów ukraińskich znalazła się pod panowaniem Rosji. Nie była to więc, tak jak mówił Putin, tysiącletnia nierozerwalna historia, lecz jedynie burzliwe 2 stulecia. Nie była to także cała Ukraina, ponieważ część zachodnia znalazła się pod panowaniem austriackim. Jeszcze w XVIII wieku Rosja podbiła Półwysep Krymski oraz wybrzeże Morza Czarnego. Tak jak mówiłem wcześniej, od niepamiętnych czasów te stepowe tereny zamieszkane były przez rozmaite ludy koczownicze. Po podbiciu Tatarów na terenach tych była pustka. Rosjanie sprowadzili więc osadników, zakładając miasta, takie jak na przykład Sewastopol czy Odessa. Kolonizowane tereny nazwano Noworosją. Wraz z rozwojem przemysłu osadnicy ściągali także do Doniecka czy Lugańska, które stały się ważnymi ośrodkami wydobywczymi. Wracając jednak do Ukraińców, w latach 30. XIX wieku rozpoczęło się u nich narodowe przebudzenie. Twórcy i przedstawiciele inteligencji, tacy jak Taras Szewczenko, Mykoła Kostomarow czy Penteleimon Kulisz, zaczęli po raz pierwszy publikować dzieła w języku ukraińskim. Założone przez nich Bractwo Cyryla i Metodego postulowało zarówno autonomię ziem ukraińskich w zdemokratyzowanej Rosji, jak i, alternatywnie, niezależne państwo. Poza warstwą młodej inteligencji, ruskie czy też ukraińskie tradycje były najsilniejsze wśród chłopstwa. Urzędnicy byli najczęściej Rosjanami, a szlachta Polakami. Przebudzenie narodowe miało więc częściowo charakter klasowy. Pamiętano także oczywiście historię, odwołując się do czasów Rusi, Rzeczpospolitej czy też Kozaków. W latach 70. XIX wieku ukraińska inteligencja zwróciła jednak uwagę władz w Moskwie. Efektem tego było zakazanie dalszych publikacji w języku ukraińskim. Jednocześnie carska propaganda forsowała pojęcie trójnarodu Białorusinów, Wielkorosjan i Małorosjan, a więc Ukraińców. Do tradycji tej odwołuje się także właśnie Władimir Putin. Fakt jednak, iż car musiał zakazać publikacji w języku ukraińskim, świadczy oczywiście o tym, że język taki istniał i że fakt ten musiał budzić obawy Moskwy. Pomimo zakazów oraz rusyfikacji, Ukraińcy, podobnie jak inne grupy, zaczęli pod koniec XIX wieku organizować tajne partie polityczne. Budowano więc potencjalne polityczne zaplecze, gdyby pojawiła się okazja do założenia niepodległego państwa. Nieco inaczej wyglądała sytuacja w zaborze austriackim, czy też w Galicji. Tutaj dominującą pozycję mieli Polacy, zaś region ten cieszył się dużo większą autonomią niż ziemie rosyjskie. Władze austriackie świadomie promowały organizacje ukraińskie, tak aby zbalansować tym samym wpływy polskie. Ukraiński ruch narodowy w tym regionie miał więc w dużej mierze charakter antypolski. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Państwa centralne zwyciężały na froncie wschodnim, zajmując czasem spore połacie Rosji. W Rosji zaś zapanował chaos, który doprowadził do abdykacji cara. W marcu 1917 roku Ukraińcy proklamowali Ukraińską Republikę Ludową jako autonomiczną część Rosji. Po wybuchu rewolucji październikowej państwo to, z przyzwoleniem Niemiec i Austro-Węgier, ogłosiło niepodległość. Traktat brzeski zawarty 3 marca 1918 roku pomiędzy państwami centralnymi a Rosją sowiecką także uznawał niepodległość Ukrainy. Po klęsce państw centralnych i zakończeniu I wojny światowej na terenach austro-węgierskiej Galicji powstało kolejne państwo, a więc Ludowa Republika Zachodniej Ukrainy. Obydwa ukraińskie państwa zapowiedziały zjednoczenie, przy czym były one jednocześnie zmuszone do walki. URL stawić musiało czoło ponowionej ofensywie sowieckiej, zaś zachodni Ukraińcy walczyli z Polakami. Ten drugi konflikt wywołany był sporem o Lwów, miasto, które w zdecydowanej większości zamieszkane było przez Polaków, choć otoczone przez tereny zdominowane przez Ukraińców. Koniec końców Polska opanowała tereny zachodniej Ukrainy z Lwowem. Mimo to Józef Piłsudski zawarł sojusz z Ukraińską Republiką Ludową przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim byli bolszewicy. Pomimo polskiej pomocy nie udało się jednak obronić Ukrainy, zaś Polacy zostali zepchnięci aż nad Wisłę. Wygrana w Bitwie Warszawskiej pozwoliła młodemu polskiemu państwu na odzyskanie terenów na wschodzie, było jednak zbyt słabe, aby wyzwolić swych ukraińskich sojuszników z Kijowa. Większość terenów ukraińskich znalazła się więc tym samym wewnątrz Związku Radzieckiego.
Sowieci zajęli Ukrainę, jednak uznali pewną odrębność tego regionu. Efektem tego było utworzenie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Zajmowała ona tereny zbliżone do granic podbitej Ukraińskiej Republiki Ludowej, zawierając Donbas i wybrzeże Morza Czarnego, ale nie Krym. Ziemie nad Dunajem oraz Bukowina przypadły Rumunii, zaś Zakarpacie Czechosłowacji. Najważniejszym wydarzeniem okresu międzywojennego na Ukrainie był Hołodomor, a więc Wielki Głód. Został on sztucznie wywołany przez władze w Moskwie, które zamierzały doprowadzić do przymusowej kolektywizacji wsi. Doprowadziło to do śmierci milionów ludzi, głównie na terenach Ukrainy. Historycy są zgodni co do tego, że było to sztucznie wywołane przez komunistyczne władze, jednak nie ma konsensusu, czy celem był konkretnie naród ukraiński. Niemniej Ukraińcy uważają, że był to akt zamierzonego ludobójstwa. Tymczasem na Zachodzie Ukraińcy nie umierali z głodu, byli jednak w II Rzeczpospolitej obywatelami drugiej kategorii. Polskie władze zamierzały bowiem doprowadzić do ich asymilacji na drodze przymusu. Prowadzono więc politykę polonizacji, niszczono cerkwie oraz dokonywano policyjno-zbrojnych pacyfikacji na terenach dawnej Galicji. To doprowadziło do powstania antypolskiej organizacji konspiracyjnej, a więc Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Przeprowadzali oni sabotaż oraz zamachy terrorystyczne, zwłaszcza wobec nasilenia się antyukraińskiej polityki pod koniec lat 30. Po wybuchu II wojny światowej w myśl traktatu Ribbentrop-Mołotow zachodnia Ukraina została zajęta przez ZSRR. Po rozpoczęciu przez Niemcy operacji Barbarossa, ukraińscy nacjonaliści liczyli na to, że otrzymają od nich własne państwo. Tak się jednak nie stało. Ukraina była pustoszona przez nazistów i w efekcie zbrojne ramię OUN, a więc Ukraińska Powstańcza Armia, zaczęła walczyć zarówno z Niemcami, jak i z radzieckimi, czy też polskimi powstańcami. Przejawem skrajnego nacjonalizmu tej organizacji były mordy i ludobójstwo dokonane na polskiej ludności zamieszkującej Wołyń. Po upadku Niemiec i zakończeniu wojny, Ukraińska Republika Radziecka otrzymała współczesne granice, ale z wyjątkiem Krymu. Warto także zaznaczyć, że partyzanci z UPA opierali się władzom komunistycznym aż do lat 50. Półwysep Krymski został przekazany Ukrainie dopiero w roku 1954, prawdopodobnie ze względów logistycznych i geografii. Jedyne połączenie z lądem prowadziło bowiem właśnie do tej republiki. Wraz z upadkiem ZSRR w 1991 roku Ukraina ogłosiła niepodległość. W przeprowadzonym referendum opowiedziało się za tym aż 90% ludności. Jak widać na mapie, za niepodległością głosowała także ludność rosyjskojęzyczna Donbasu, a nawet Krymu. Kończąc ten materiał, należy jednak także przyznać, że poza Ukrainą Zachodnią Ukraińcy nie mieli wtedy być może jakiegoś bardzo silnego poczucia własnej odrębności narodowej. Im dalej na wschód od Lwowa, tym częściej zamiast języka ukraińskiego posługiwali się na co dzień językiem rosyjskim. Wielu Ukraińców miało w Rosji rodziny, przyjaciół i znajomych. Obydwa państwa były więc ze sobą bardzo silnie związane i to na wielu płaszczyznach. Relacje te były bardzo pozytywne. W latach 90. większość Rosjan i Ukraińców zapewne określiłaby siebie jako bratnie narody. Można by więc sobie wyobrazić sytuację, w której Ukraina dobrowolnie pozostawałaby w strefie wpływów Federacji Rosyjskiej. Problemem, jak mi się wydaje, był jednak model, który panował w Rosji, pełen korupcji, nepotyzmu i ograniczania wolności. Model ten nie był po prostu atrakcyjny. Dlatego też chcący poprawy swego losu Ukraińcy spojrzeli w pewnym momencie na Zachód. O ile poczucie narodowe nie było być może w Ukrainie silne, to działania Władimira Putina w 2014 i zwłaszcza w 2022 roku kompletnie zmieniły sytuację. Niezależnie od tego, czy mowa o mieszkańcu Lwowa, czy o rosyjskojęzycznym mieszkańcu Odessy, Ukraińcy zdecydowanie sprzeciwili się rosyjskiej agresji. Ukraina ma długą historię, jednak to być może dopiero właśnie dziś, wskutek rosyjskiej inwazji, poczucie bycia Ukraińcem stało się silniejsze niż kiedykolwiek.